Szanowni Państwo, popołudnie pierwszego dnia festiwalu Adesari, deszczowe popołudnie, a z nami Daria Lachocka, sopranistka z Ukrainy, która jest w naszym konkursie po raz pierwszy. Skąd wzięła się wiadomość o Adesari? Jak Pani trafiła na ten konkurs? Dzień dobry. Powiem tak, słyszałam i jestem już w Polsce dosyć dłuższy czas, więc słyszałam o tym konkursie. Wcześniej nie czułam się gotowa, żeby brać udział, ale w tym roku stwierdziłam, że w zasadzie to ostatnia szansa dla mnie, więc musiałam wziąć udział w tym konkursie. I jak Pani ocenia atmosferę, jak wyglądało to Pani emocjonalne przeżycie tego występu na scenie? No bo to jest jednak pierwszy dzień konkursu, więc to się wszystko dopiero powoli rozkręca. Jak się Pani czuła? Oczywiście troszkę stresowałam się, ale generalnie czułam się świetnie. Też wyczułam bardzo miłą atmosferę ze strony jurorów. Bardzo miło mi się śpiewało dla nich, także mam nadzieję, że udało mi się pokazać jak najlepiej siebie. Czy Pani jakoś zwraca uwagę na ich reakcję, czy raczej stara się Pani odciąć zupełnie od tego, jak Pani śpiewa? Troszkę tak, bo ja jak śpiewam, to lubię śpiewać do ludzi, a nie gdzieś ponad, więc starałam się, żeby do każdego jakoś zwrócić troszeczkę swój wzrok. Oczywiście tam tak światło jest ustawione, że mało widać twarzy jurorów, ale dało się wyczuć, że są bardzo mile nastawieni. Pomówmy o tym, co Pani śpiewała, bo to pierwszy etap, czyli Mozart. Mozart jest właściwie, no już teraz jest obowiązkową częścią pierwszego etapu. Jak się Pani czuje w Mozarcie i dlaczego właśnie utwór z Czarodziejskiego fletu? Powiem tak, Mozart jest kompozytorem dosyć trudnym, ale również pięknym. W Mozarcie można wyczuć po prostu wszystko, wszystkie błędy, wszystko, na co potrafi też śpiewak, więc rozumiem, skąd ten Mozart. Pamina, już bardzo długo śpiewam tą arię. Nie powiem, żeby nasze początki były dobre z nią, ale myślę, że po prostu za ten czas, za te około 8 lat dojrzałam po prostu do tej arii, więc już dobrze się w niej czuję. Drugi utwór no to aria Mimi z La Bohème Pucciniego. W pierwszym etapie już no, jeden z takich wielkich hitów, jedna z najsłynniejszych arii, tak naprawdę też najczęściej śpiewanych na tym konkursie, ale często w późniejszych etapach, a Pani postanowiła już z czymś tak znanym wystąpić na wejściu. Dlaczego taki wybór i czy nie bała się Pani trochę presji związanej z tą arią? Nie bałam się. Lubię bardzo tą arię. Dobrze ona mi wychodzi, dobrze ją śpiewam i uważam, że nie ma gwarancji, czy ja przejdę do drugiego etapu, czy nie. A skoro ja mam możliwość zaśpiewać tą arię i ona jest tak piękna, to po co ją trzymać do późniejszych etapów, gdzie mogę ją nie wykonać? Od razu można ją wykonać, a tam już jak będzie, tak będzie. Zresztą w późniejszych etapach też mam bardzo fajne utwory, więc... Czyli trzeba tak wejść jakby z dużą rzeczą na początek. I ostatnie pytanie, które chciałem zadać, właśnie dotyczy trochę pogody, bo Adasari jest w maju, a maj to jest taki miesiąc bardzo różny. Czasami jest upał, jest bardzo ciepło, czasami mamy właśnie deszcz jak dzisiaj. I przy jakiej pogodzie Pani się lepiej śpiewa, jaka jest lepsza dla głosu Pani zdaniem? Oj, trudne pytanie. Myślę, że to wszystko zależy właśnie indywidualnie. Dla mnie zdecydowanie chyba jak troszkę chłodniej to jest lepiej, bo nie za dobrze się czuję w upały. Więc jak pada deszcz, to może być. Okej, rozumiem. To miejmy nadzieję, że w takim razie ten brak upału właśnie, który Pani bardziej pasuje, przyniesie dobrą passę. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również.